Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na zimę, na te najbliższe miesiące. O, pięknie, zobaczcie, 10 kielichów. Karta związana z domem i z rodziną, czyli z tym, co raki bardzo lubią i potrzebują. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi 8 mieczy z kolei i to jest dosyć dziwne, bo to karta związana z autosabotażem i brakiem wiary w siebie, we własne możliwości. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei karta siły i karta mocy. Słuchajcie, być może to czytanie jest do osób, które chciałyby stworzyć szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę, być może mieć coś swojego, ale ostatnio brakuje Wam właśnie do tego motywacji albo w ogóle takiej nadziei, że Wam się uda, ale spokojnie, tutaj inny przekaz też będzie. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta sądu ostatecznego i to jest bardzo ważne, dlatego że w okresie zimowym należy zrobić trochę podsumowań i poukładać sobie w głowie. Tutaj należałoby tak naprawdę tak sprawiedliwie ocenić sytuację i dowiedzieć się, czy to, w jakiej sytuacji jesteście, czy daje Wam zadowolenie. Ewentualnie co należałoby zmienić, albo jak dążyć do tego, żeby być w sytuacji, która jest przez Was upragniona. Rada dla Was. A w Radzie jest 5 mieczy. I tutaj jest powiedziane, żeby trochę zwolnić i dać sobie czas, bo to też może chodzić o osoby, które na przykład chcą szybkich rezultatów, albo nie widzą rezultatów tego, co robią od długiego czasu i tu jest powiedziane, żeby na razie to odpuścić lub dać sobie jeszcze trochę na wstrzymanie. Dać sobie czasu. Czego nie robić, czego unikać. Unikać rycerza kielichów. Bardzo go lubię w tej talii, ale on tutaj bardzo wskazuje na osobę z trygonu wody. Rak, skorpion, ryby, ewentualnie na kogoś niepoważnego, przez którego Wam się obrywa. Ale to zaraz. A z przełożenia 7 monet, czyli karta cierpliwości. Powiem tak, trochę dziwne to czytanie i jest dosyć dużo takich ciemnych kart, ale to nic. Na szczęście macie przepiękną w ogólnej energii i tutaj mogą być momenty takiej braku energii, być może zwątpienia w swoje możliwości, ale to nic, słuchajcie, jesteśmy tylko lub aż ludźmi i każdy z nas ma takie momenty, to nie ma w tym nic złego. Natomiast myślę, że to będzie bardzo ważny dla Was czas, szczerze mówiąc. Tutaj myślę, że nawet pewne relacje mogą się odnowić lub w ogóle inne zakończyć. Słuchajcie, z przełożenia 7 monet. Karta cierpliwości. Ona mogłaby wskazywać na to, że zima będzie raczej powolna, może się trochę ciągnąć, ale przynajmniej dzięki temu macie czas na to, aby właśnie porozmyślać, poplanować,
przygotować się być może na zmiany, które Was czekają na wiosnę, ale o tym będzie później. Słuchajcie, w ogólnej energii z kolei przepiękna karta dziesiątki kielichów, która tutaj pokazuje dom z ogrodem i piękną tęczę, symbol szczęścia. I niewątpliwie jest to karta sukcesu, ale też mówi o tym, że w zimie nie brakuje Wam pogody ducha, radości i Wy już umiecie sobie znaleźć uciechy, żeby czuć się swobodnie, żeby czuć się no właśnie komfortowo w swoim życiu. I teraz tak, ja mam wrażenie, że bardzo dużo i chętnie czasu poświęcacie na dom lub w ogóle, żeby spędzać czas w domu. Czyli słuchajcie, porządki na zimę, wspaniałe jakieś kąpiele z olejkami, z kadzidłami, świecami. Słuchajcie, książka, koc i zawinięcie się po prostu z kubkiem kakao czy herbaty wieczorami. Coś, co daje Wam przyjemność i ja myślę, że momentami się nawet możecie w tym zatracać, więc tutaj należałoby być uważnymi na te tematy. Takiego ukajania się. Zobaczcie, przychodzi do Was 8 mieczy i tutaj z kolei widzę jakiś autosabotaż i brak wiary w siebie i to jest dziwne właśnie. Być może dlatego, że od jakiegoś czasu już czekacie na przyjście czegoś albo ciężko na to pracujecie, ale tutaj efektów nie widać. I ja bym powiedział tak, że być może tracicie troszeczkę nadzieję, że to osiągniecie, na przykład upragniony awans, ale to też sprawia, że właśnie dlatego szukacie ukojenia właśnie w domu, w ciepłej atmosferze, z bliskimi, dlatego, że troszeczkę chcecie zapomnieć o tym temacie. Inna rzecz jest też taka, że być może część z Was tkwi w związkach, w relacjach, które sprawiają, że stoicie w miejscu. Nie ma rozwoju, nie wiecie co dalej. I to może chodzić o relacje romantyczne, ale również o koleżeńskie, przyjacielskie. Tutaj to już sobie dopiszcie do swoich sytuacji. Momento. Wybaczcie, może nie dopiszcie do swojej sytuacji, ale dopasujcie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta siły i niewątpliwie może ona wskazywać na to, że właśnie brakuje Wam czasami motywacji do dalszej walki, do dalszego starania się, ale myślę, że aż tak Was to nie przytłaczy, bo na szczęście znajdujecie ukojenie w tym, co lubicie robić. Umiecie sobie zorganizować rzeczywistość, ale tu też jest powiedziane, że trzeba odpuścić sobie coś, najprawdopodobniej pewną relację, dla dobra siebie. Relację, która Was wyniszcza i ogranicza. I słuchajcie, czy to jest relacja z partnerem, czy z nałogiem, to już zależy od Was. Może ktoś je za dużo fast foodów na przykład, albo nie dba o swoje zdrowie, ruszając się. Słuchajcie, Wy przedstawiacie się jako karta sądu ostatecznego. Tutaj bardzo mroczna karta, ale ona właśnie mówi o takiej konieczności analizy, o konieczności przeredagowania pewnych spraw. I tutaj trzeba tak naprawdę sprawiedliwie ocenić sytuację. Czy ta relacja jest dla mnie? Czy ten dom wymarzony i ta wspaniała relacja, o której marzę, czy jest w ogóle możliwa do osiągnięcia? Może tak naprawdę mam zbyt duże oczekiwania, albo tak naprawdę cały czas obniżam swoje oczekiwania i przesuwam swoje granice. Pamiętajcie, że inni nam robią tyle, na ile sobie pozwolimy. Ale nie ukrywam, że zima będzie czasem, w którym nabierzecie energii i tutaj jest powiedziane, że na wiosnę macie wejść już z odnowieniem, ale to później. W radzie jest 5 mieczy. Karta związana z rezygnacją i z brakiem komunikacji, więc jasne, tutaj należy sobie wybaczcie, odpuścić pewne związki bądź nawyki, które czujecie, że Was cofają lub wyniszczają, ale też jest powiedziane, że słuchajcie, czasami jest potrzebny czas w naszym życiu, żeby działo się troszeczkę mniej,
Jak najbardziej, no nie możemy być cały czas po prostu na wysokich obrotach i fruwać, no bo wtedy, no słuchajcie, zmęczymy się, albo wszystko, albo inaczej, nic nas nie będzie już cieszyło, bo wszystko będzie, wiecie, takie wow i wspaniałe, no nie będzie porównania. Zaakceptować to po prostu i pozwolić sobie na to, żeby zima była spokojniejsza. I teraz tak, czego nie robić, czego unikać? No to jest, słuchajcie, rycerz. Rycerz kielichów, który pięknie jest pokazany na tej karcie. On mi się kojarzy z takim sarmatą, który po prostu lubi jeść, pić, bawić się i tylko i wyłącznie myśli o sobie. I takich osób unikać. Oczywiście. Osób, które mogą tutaj waszym kosztem się bawić, albo osób, które, no powiedzmy, dają wam złudne nadzieje. Też jest powiedziane, żeby właśnie starać się, jakby to powiedzieć, powiedzmy, że ktoś w waszym otoczeniu ma nauk albo pewien problem i dopóki nie zauważy tego, to wy nie jesteście w stanie mu w żaden sposób pomóc. Ta osoba musi to zrozumieć, więc tutaj nie starajcie się za kogoś innego. Pamiętajcie, nie bierzcie odpowiedzialności za innych. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.